Laurencja. Tak? Przy telefonie, słucham? Kto dzwoni? Laurencja. Słucham? Kto to mówi? Kilka miesięcy temu pracowałaś dla firmy Nati. Skąd to niby wiecie? Wiem na o tym już wszystko. Przepraszam, skąd państwo mają ten numer? To jakiś fakt? Kim jesteście? Wiem na o tym już wszystko. Słuchajcie, ja nie mam czasu na takie pogawędki, okej? Dobra, do widzenia. Wiem na o tym już wszystko. Wiem na o tym już wszystko. Wiem na o tym już wszystko. Siedząc sam w świetlicy szpitala kolejnej ery, zdał sobie sprawę, że film, który ogląda, dotyczy jego życia. William Walker musiał testować na nim nową formę psychoterapii. Na ekranie zobaczył między innymi siebie w przyszłości. Spójrz. To jest klient. Na czym mu najbardziej zależy? Pomyśl. Co jest na zdjęciu? To jest wskazówka. A może i ostateczny klucz. Wykorzystaj najnowsze hologramy i zdobądź go. Ma skorzystać z naszych usług. Nie wiem, czy potrafię. Boję się, że to zadanie mnie przerasta. Nie dam rady. Nie masz wyboru, pracujesz dla Nati. Jesteś tu po to, żeby zdobywać klientów. Udowodnij, że potrafisz sprzedawać. Postaram się. Wykorzystaj hologramy. Pomożemy ci. Pomożemy ci. Uratujcie. 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 Widziałeś ją? Gdzie ona jest? Widziałeś ją? Gdzie ona jest? Pojebało cię? Co chcesz ode mnie, dziwaku? Co to jest? Nazywam się Adam Nowicki. Jestem naukowcem kolejnej ery. Jest rok 3018. Co ty gadasz? Nazywam się Adam Nowicki. Jestem naukowcem kolejnej ery. Daj mi Jest spokój! rok 3018. Daj mi spokój! Nazywam się Adam Nowicki. Co? Ty się... Lecz się, człowiek! 3018. Lecz się! Za głowę! Ile
Ile czasu minęło od wypadku? Daliśmy ci szansę na życie w luksusie. Uszanuj to. Doceń naszą firmę i siebie. Myślisz, że zasługujesz na szczęście? To udowodnij, że potrafisz sprzedawać. Albo sobie poradzisz z tym zadaniem, albo wylatujesz z firmy. Pokaż, ile jesteś wart. Niczym się nie martw. Pieniądze. To się liczy. Reszta jest konsekwencją tego, czy je masz, czy nie. Zrozum to wreszcie. Pieniądze. To się liczy. Reszta jest konsekwencją tego, czy je masz, czy nie. Zrozum to wreszcie. Pieniądze. To się liczy. Reszta jest konsekwencją tego, czy je masz, czy nie. Zrozum to wreszcie. Niczym się nie martw. Nie musisz nic robić. Wystarczy, że wyrazisz zgodę na to, abyśmy zaczęli ci pomagać. Od tej pory to są twoi najlepsi przyjaciele. Wiedzą o tobie wszystko i dzięki temu znajdują sposób, by nakierować cię na odpowiednią drogę. Zaufaj Nati. Powstaliśmy po to, aby naprawić twoje życie. Już niczym nie musisz się martwić. Nazywa się Adam Nowicki. Malarz, który stracił swoją żonę i od lat nie ma kontaktu z córką. On ma pieniądze i kompletnie nie ogarnia rzeczywistości. Potrzebuje nas. To idealny klient. Jego obrazy są wiele warte. Dotrzyj do niego i zmień jego percepcję. Dotrzyj do niego i zmień jego percepcję. Pielęgniarka szpitala kolejnej ery, co było ważnym elementem dzieciństwa Adeliny, córki Nowickiego. Te charakterystyczne dźwięki wybrzmiewały codziennie o 8:13, kiedy dzwonił jego iluzoryczny budzik. Następnie całował w policzek swoją żonę Alicję, wstawał z łóżka i powoli zabierał się za pracę nad swoimi fascynującymi odkryciami i wynalazkami. Firma Nati wykorzystywała hologramy głównie po to, aby pomagać ludziom w radzeniu sobie z niszczącymi ich traumami. Jeden z nich ukazał się Stelli, kiedy wracała z pracy. Słyszała o nich wcześniej. Na początku łatwo było je odróżnić od ludzi i nawet inaczej je nazywano. Teraz były to po prostu hologramy, wyglądające jak ludzie, rzucające cienie. Gdybyście się do nich zbliżyli, poczulibyście zapach człowieka. Wstając rano i szykując się do pracy, ciągle zapominasz o najważniejszej rzeczy na tym świecie – bogactwie. Wszystkie algorytmy, na których opierał się system Nati, system zmian percepcji stosowany również przez szpitale kolejnej ery, zostały opracowane przez jednego człowieka, przeze mnie w lipcu 3018 roku. Zaufaj Nati. Powstaliśmy po to, aby naprawić twoje życie. Krok numer 1. Opracuj skuteczny plan pozyskania klienta. Krok numer 2. Nie żałuję. Ułatw mu kontakt z twoją firmą. Krok numer 3.
Wykorzystaj sieć kluczowych pracowników NATI, którzy docierając do niego przed tobą nieświadomie ułatwią ci późniejsze podpisanie z nim umowy. Dla Violetty każdy dzień był zwyczajny. Samotne poranki, podróże metrem do pracy, kierowanie oddziałem międzynarodowej korporacji, rozmowy biznesowe, analiza rynku, ubieganie się o dotacje. Była rozdarta między dwoma marzeniami. Jedno dotyczyło zawodowego awansu, drugie odpoczynku, relaksu. Chciała też bogactwa, choć nie było ono dla niej aż tak istotne. Najważniejsza była kariera. Wyobrażała sobie siebie pewnie wchodzącą po schodach firmy na sam jej szczyt. Któregoś dnia zostanie wybrana do rady i stanie się niemal tak ważna jak on, właściciel NATI, mityczny William Walker. Sukces! Ta żądza była jedyną, która zawsze dodawała jej energii. I pamiętaj, nigdy nie trać z oczu jego pragnień. Dróg wiodących do sukcesu jest wiele. Staraj się dostrzec te najprostsze. Myślisz, że zasługujesz na szczęście? To udowodnij, że potrafisz sprzedawać. Administratorką zarządzanego przez Violettę oddziału była Adelina. Do jej obowiązków należały pozytywne relacje z zarejestrowanymi klientami i próby pozyskania nowych. Nie była to łatwa praca. Adelina nie mogła się odnaleźć w roli kogoś, kto namawia obcych ludzi do skorzystania z wtedy jeszcze mało popularnych usług zmian percepcji. Dzień dobry, dzwonię do Państwa z firmy NATI. Oferujemy usługi związane ze zmianami percepcji. Specjalną ofertę dotyczącą Pańskiej percepcji. Choć naprawdę się starała, wychodziło jej to beznadziejnie. Dzień dobry, firma NATI. Mamy dla Pana specjalną ofertę dotyczącą Pańskiej percepcji, którą razem z nami mógłby Pan... Firma NATI. Mamy dla Pana specjalną ofertę dotyczącą Pańskiej percepcji, którą razem z nami mógłby Pan... Dobry wieczór. NATI, zmiany percepcji. Czy miał Pani gorsze chwile? Violetta poleciła jej skorzystać z opracowanych przez sztuczną inteligencję szablonów i zerkać na nie w trakcie rozmów telefonicznych. Nie pomagały jednak ani szablony, ani znajdujące się w biurze komputery, wydające nieprzyjemne odgłosy i stale przypominające jej o kiepskich wynikach sprzedażowych. Od pewnego czasu Adelina nie zdobywała wymaganej liczby klientów i jej los w firmie wisiał na włosku. Któregoś dnia, tego, którego fragmenty widzimy na ekranie, miarka niestety się przebrała. Dobry wieczór, NATI, zmiany percepcji. Jak nie znajdę dzisiaj klientów, to mnie ta suka zwolni. Wszystko jest kłamstwem. Wszystko
jest kłamstwem. Wszystko jest kłamstwem. Zmiany percepcji. Tylko popatrzcie. Ma złamane serce, poraniony umysł. Idealny klient. Zajmijcie się nim. I ten. Prowadzisz nas do ruiny. Znaczy nawet pocieszać, bo co ty sobie wyobrażasz? Doprowadzisz nas do ruiny. To jest twoja wina. Co mnie to interesuje? Masz 5 minut. Za 5 minut to ma być gotowe. Co, ja twoja mamusia jestem? Że ja mam ci tłumaczyć, jak masz to zrobić? Nie zgadzam się. Masz to zrobić i koniec. To jest moje ostatnie słowo. Zrozumiano? Doszło do tej pustej głowy? Mam nadzieję. Nie mam słów do ciebie po prostu. Nie mam słów. Jak to się tylko wyjaśni, to ja cię zwalniam. Nie interesuje mnie to. Wracasz tam i to robisz. W tym momencie. W tym momencie. Nigdy się nie poddawaj. Oferujemy usługę, której jeszcze nigdy nie było na rynku w takiej formie. Walcz, córeczko, walcz. Powiedziałby pewnie jej ojciec, gdyby ją teraz widział. Walcz, moja kochana, powiedziałaby jej matka, gdyby nadal żyła. Czołgaj się, numerku, zasyczałby William Walker. Biedna Adelina. Gdyby jej mamusia ciągle żyła, przytuliłaby ją mocno i otarłaby jej łzy. Adelino, uciekaj. To nie ma prawa się nie udać. Dobry wieczór, firma Nati. W czym mogę pomóc? Tak, tak, dzięki nam mógłby pan wszystko naprawić. Błędy, traumy, wystarczy, że nam pan zaufa. Tak, oczywiście. Cieszę się, że pan zadzwonił. Tak, jestem pewna, że będzie pan zadowolony z naszych usług. Zapraszam do naszego biura po więcej informacji. Mogę też je przesłać na wskazany... Dobrze. Niech się pan zastanowi. Halo? Idź już! Idź! Idź! Gdybym powiedział wam, jak mocno ją kocham, uwierzylibyście? Gdybym chciał zdradzić wam tajemnicę istnienia, spróbowalibyście mnie wysłuchać? Ile razy już tu byłem, szukając tego, co mam w sercu, a może tylko umyśle? Jest rok 3018? Naprawdę jestem naukowcem kolejnej ery? Nigdy się nie poddawaj. Oferujemy usługę, której jeszcze nigdy nie było na rynku w takiej formie. Wszędzie widzę hologramy.
To jest wskazówka. A może i ostateczny klucz. Niczym się nie martw. Niczym się nie przejmuj. Nie martw się. Adelina, wszystko okej? Co się stało? Wszystko okej? Tak. Wszystko okej. Słuchaj, zastanowimy się jeszcze nad twoją sytuacją. Porozmawiajmy o ludziach. Ciągle się czegoś boją. Wiemy o nich wszystko. Wiemy o nich wszystko. Po to nas stworzyli. Możemy im pomóc. Jesteśmy programem. Nie istniejemy. Mimo to możemy ich uratować. Właśnie dlatego. Wiemy o nich wszystko. Jesteś najlepszym sprzedawcą. Adelina, ja się tym zajmę. Idź na przerwę. W firmie Nati stawiamy na profesjonalizm i odpowiednie podejście do klienta. Zapraszam pana. Zdobądź jego zaufanie. Zdobądź jego zaufanie i pozwól mu uwierzyć, że to, co niebawem mu sprzedasz, jest tym, czego bardzo mocno pragnie. Serdeczna rozmowa, kontakt wzrokowy, uśmiech na twarzy, przyjemna atmosfera, zrozumienie, energia, harmonia. Gdy poczujesz pewność, że jesteś zdecydowany na zakup, przypieczętuj całość mocnym uściskiem dłoni. Gdy poczujesz pewność, że jesteś zdecydowany na zakup, przypieczętuj całość mocnym uściskiem dłoni. Sprzedawcy eryców. Sprzedawcy eryców. Gdybyście się do nich zbliżyli, poczulibyście zapach człowieka. Nazywam się Laurencja i kandyduję na stanowisko administratorki firmy Nati. Jestem ambitną osobą, która nie boi się trudnych wyzwań. Pomimo młodego wieku posiadam niezbędne doświadczenie potrzebne, aby móc stanowić ważny element w rozwoju państwa biznesu. Zmiana percepcji to moja pasja, którą pielęgnuję od wczesnych lat szkolnych. Ukończyłam Uniwersytet Kolejnej Ery z wyróżnieniem i wieloma certyfikatami. Znam techniki sprzedaży i wiem, czego potrzebują nasi przyszli potencjalni klienci. Proszę dać mi szansę, a przekonają się Państwo, że będę niezwykle oddanym pracownikiem. Witamy w Nati. Powodzenia. Będzie Pani ze mnie zadowolona.
Nie zawiodę pani. Dziękuję. Dziękuję za zaufanie. Violetta szybko znalazła następczynię Adeliny. Laurencja przyszła do biura perfekcyjnie przygotowana. Grunt to wyczuć klimat panujący w danej firmie, znać jej podstawowe cele i ambicje, a w trakcie rozmowy być spokojnym, ale niezbyt wolnym, pozytywnym, ale nie żenująco śmiesznym, bystrym, ale nie wywyższającym się, świeżym i sprawiającym wrażenie przydatnego, ale nie nadgorliwym. Przyjemnym produktem zrobionym z plasteliny, którym posługiwać się będzie szefostwo. Witaj w rodzinie, Laurencjo. Mamy nadzieję, że przyczynisz się do naszego bogactwa. Laurencja zrobiła na Violetcie takie wrażenie, że ta natychmiast zaproponowała jej angaż i spytała, czy mogłaby zacząć jeszcze tego samego dnia. Godzinę później Laurencja wróciła do biura, gotowa do działania. Czekały na nią zaktualizowane szablony, mające na celu ułatwić jej dotarcie do klientów. Laurencja z ogromnym entuzjazmem zabrała się za pracę. Znakomite rezultaty były jedynie kwestią czasu. Adam Nowicki obserwował to z perspektywy szpitalnej świetlicy, mając nadzieję, że uda się jej dotrzeć też do niego. Dzień dobry, z tej strony Laurencja. Czy mogę panu zająć chwilkę? Dzwonię z firmy Nacji. Zajmujemy się profesjonalnymi zmianami percepcji, mającymi na celu pomóc naszym klientom naprawić ich życie. Pana życie nie jest popsute? Bardzo mnie cieszy ta informacja. Chciałabym jednak dodać, że do końca miesiąca oferujemy niewyobrażalną promocję, dzięki której ma pan u nas 50% zniżki. Gwarantuję też, że nie będzie pan zawiedziony. Czy zapisać pana na piątek czy na sobotę? I czy chciałby pan odwiedzić mnie w naszym biurze, czy może wolałby pan, abym to ja do pana kładła? Możemy panu pomóc spojrzeć na świat z nowej perspektywy i dostrzec brakujące elementy, dzięki którym rozwinie pan swoją karierę. Przyjemnie będzie się panu żyło, a kto wie, może nawet spotka pan na swojej drodze kogoś wyjątkowego. Tak, nie ma problemu, oczywiście. Nigdy tam jeszcze nie byłam, ale ufam, że jest to fascynujące miejsce. Godzina 12? Bardzo mi odpowiada. Będę na miejscu razem z jednym z naszych arcyinteligentnych hologramów, które natychmiast rozpoznają pana potrzeby i wskażą nam odpowiedni kierunek działania. Cała przyjemność po stronie Nacji. I już pana zapisuję. Adam Nowicki, tak? Nowicki. Jasne. Nie mogę się doczekać naszego spotkania. Życzę panu cudownego dnia i proszę pamiętać, zasługuje pan na wszystko. Błądziłem zbyt długo, aby teraz odpuścić i się poddać. Czuję, że jestem blisko. Nigdy się nie poddawaj. Nawet wtedy, kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli i wydaje ci się, że nie ma już nadziei. Ile czasu minęło? Ile czasu minęło od wypadku? Witamy w Nacji. Jesteś najlepszym sprzedawcą. W pewnym momencie w biurze pojawił się hologram Ofelia. Początkowo Laurencja pozostawała niewzruszona. To przecież element polityki firmy, pomyślała. Wytrwale wykonywała kolejne telefony, nie zwracając na Ofelię większej uwagi. Na pewno coś wymyślisz.
Na pewno coś wymyślisz. Stopniowo jednak obecność hologramu stawała się dla niej coraz bardziej krępująca. Na pomoc Laurencji przybyła jej szefowa. Bez obaw. To normalne. Czasami zdarzają się jej błędy. Violetta użyła specjalnego kodu i sprawiła, że Ofelia dała spokój jej nowej podwładnej. Obiecała, że Ofelia nie będzie jej już więcej nękać, po czym udała się do domu. Chwilę potem Laurencja otrzymała tajemniczy telefon. Firma Nacji, z tej strony Laurencja. Czy mogę pomóc? Słucham? Halo? Nie rozumiem. Kim jesteś? Adelina. Kim jesteście? Stella. Stella? Jaka Stella? Adelina. Kim jest Adelina i kim jest ta Stella? Co to jest? Pytam się, co to jest? Co to? Jak wy to robicie? Przestańcie! Jak wy to robicie? Przestańcie! Hej, zatrzymajcie to! Przestraszona tym, co się właśnie wydarzyło, Laurencja postanowiła o godzinie 15:18 opuścić biuro Nati. Czasami zdarzają się jej błędy. Musimy się spotkać. Kiedy będziesz miała czas? Proszę, zrób to dla mnie. Umówiła się ze swoją przyjaciółką Rafaelą w pobliskim parku. Nie spodziewała się jednak, że po drodze natknie się na testowane przez Williama Walkera prototypy. Nie rozumiała, co się dzieje. Bała się, że zaczęła tracić rozum i nawet spotkanie z Rafaelą nie było w stanie jej pomóc. To prosty algorytm, który stworzyłem w trakcie mojej pierwszej podróży testowej. Co ode mnie chcecie? Co wam robiła? Jedna perspektywa widzi hologram, w tym przypadku jego prototyp, a inna nie ma o nim pojęcia.
Niestety szok okazał się zbyt mocny i następne miesiące spędziła w szpitalu kolejnej ery. Widziałaś ich tutaj? Kogo? Takich dwóch nie widziałaś? Nie. Jak poszaleję. Naprawdę ich nie widziałaś? Boję się wracać do pracy. Nie wiem, kim są ci ludzie, czego ode mnie chcą. Ale nie musisz tam wracać. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, że jesteś. Całego rana coś się dzieje. Ktoś mnie prześladuje. Zobacz. Dom. Widzisz? Co? Widzisz? Tutaj. Przyjrzyj się, no przyjrzyj się, no przecież. Widzisz? Proszę powiedz. Ale kogo? Tutaj stoi. Ale tam nikogo nie ma. No przyjrzyj się, no stoi. Nie widzisz go? Nikogo nie ma. Ty naprawdę go nie widzisz? Jak to? Nie ma, no zobacz. Może ja pamiętam. Muszę iść do szpitala. Mrugnij swoimi oczami. Mrugnij swoimi oczami. Zacznij nowy rozdział. Napraw swoje życie. Miałeś zły dzień? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Niczym się nie martw. Panie Nowicki? Jestem na miejscu, ale nigdzie pana nie widzę. Halo? Chcę zobaczyć to zdjęcie. Wszystko w porządku? Przechodziliśmy tędy z żoną i zauważyliśmy pana z daleka.
baliśmy się, że coś się panu stało. Możemy panu jakoś pomóc? Proszę coś powiedzieć. Jeśli pan z nami pójdzie, zaprowadzimy pana do szpitala. Szpitala? Tak, szpitala. To tam cię przewieziono po wypadku. Twoja żona wtedy już nie żyła. Nie! Tak, ona już nie żyła. Zabiłeś ją! Ja jej nie zabiłem! Tak, zabiłeś ją. Ona zginęła przez ciebie. Nie! Wszystko zepsułeś! Zepsułeś cały świat! Tak, świat, którego nie znasz! To jest ta twoja perfekcja? Odpowiesz za to wszystko! Będziesz cierpiał całą wieczność! Alicja zginęła przez ciebie! Nigdy tego nie naprawisz! Zawsze będziesz czuł się winien! Będziesz cierpiał całą wieczność! Całą wieczność. Całą wieczność? Wszystko w porządku? Przychodziliśmy tak z żoną i zauważyliśmy pana z daleka. Wszędzie widzę hologramy. Hologramy zaczęły się dziwnie zachowywać. Stały się odzwierciedleniem bólu i obaw Adama Nowickiego. Przestałem je jakkolwiek kontrolować i nie wiem, czy kiedykolwiek potrafiłem z nich korzystać. Musiały zrozumieć, czym dla nas jest śmierć. Rafaela nie wierzyła w to, co mówiła jej przyjaciółka. Postanowiła skupić się na własnym życiu i jedynie czekać, aż medycy ze szpitala kolejnej ery wyleczą Laurencję i wypuszczą ją na zewnątrz. Kilka miesięcy po zatrzymaniu Laurencji, wracając z pracy, Rafaela usłyszała tajemnicze dźwięki. Wiem o tobie wszystko. Moja żona Alicja, najpiękniejsza istota na świecie. Co się z nią stało? Gdzie teraz jest? Nie wierzę, że już jej nie ma. Śmierć to tylko przystanek.
To musi trwać dalej. Nie ma końca. Moje badania sugerują, że tak właśnie jest. Jestem naukowcem kolejnej ery. Wszystkie miłosne algorytmy znam na pamięć. Ona jest. Istnieje nadal i zawsze będzie istniała. Dajcie mi spokój! Co to jest? Co to za dźwięki? Teraz już wiemy, co musisz zrobić, aby móc się cieszyć resztą swoich chwil. Musisz zaufać Nati. Nati to system, który powstał, aby wszystko, co dobre, wreszcie się udało. A ty zasługujesz na wszystko. Nasze specjalne programy czekają, aby pomóc zmienić to, co konieczne, aby wszelkie twoje troski zniknęły raz i na zawsze. Nie zastanawiaj się dłużej. Skontaktuj się z nami i napraw swoje życie. Nati, sprzedawcy Ery Cudów. Zaufaj nam. Zaufaj nam. Zaufaj nam. Zaufaj nam. Zaufaj nam. Zaufaj nam. Będziesz cierpiał całą wieczność. Będziesz cierpiał całą wieczność. Będziesz cierpiał całą wieczność. Będziesz cierpiał całą wieczność. Laurencja w końcu została zwolniona ze szpitala. Niewiele pamiętała z pobytu na oddziale. Dzień po utracie pracy Adelina postanowiła skończyć swoje życie. Informacja o tym szybko dotarła do Walkera. Zadzwonił do Violetty i ją zwolnił. Droga Violetto, Uznał, że śmierć Adeliny może bardzo negatywnie odbić się na wizerunku firmy. takie sytuacje poważnie zagrażają harmonii, z którą w świadomości społeczeństwa kolejnej ery ma się kojarzyć Nati. Na twoje miejsce wysyłam Alberta. To konkretny i niesłychanie bystry pracownik. Wzorowe wyniki sprzedażowe. Idealne, twarde i przemyślane podejście do klienta. Przywódczy charakter, niespotykana ambicja. Zresztą, firmowy algorytm już dawno polecał nam jego zamiast ciebie. Firmowy algorytm. Kazał jej zabrać swoje rzeczy z biura i pożegnać się z Nati.
Zaufaj nam. 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 Zasługujesz na wszystko. Zaufaj nam. Zasługujesz na wszystko. Zasługujesz na wszystko. Zasługujesz na wszystko. Adelina nie żyje. Adelina nie żyje. Zamknij się! Nie żyje. Zamknij się! Nie żyje. Adelina nie żyje. Adelina nie żyje. Zamknij się! Adelina nie żyje. Adelina nie żyje. Adelina nie żyje. Zamknij się! Nie żyje. Adelina nie żyje. Adelina nie żyje. Adelina. Zamknij się! Adelina nie żyje. Adelina nie żyje. Adelina nie żyje. Zamknij się! Adelina nie żyje. Adelina nie żyje. Adelina nie żyje. Wszystko jest kłamstwo. Wszystko jest kłamstwo. Iluzja. 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 Wszystko jest kłamstwem. 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 Co pani tu robi? Pan Adam Nowicki? Tak. Mam informację odnośnie wypadku. Jakiego wypadku? Proszę wyjść z mojego domu. Czy pił pan alkohol, zanim pan wsiadł za kółko? Proszę stąd wyjść. Jest pan odpowiedzialny za śmierć pańskiej żony. Nie. Muszę pana aresztować. Zacząłem pić po wypadku. Proszę nie stawiać oporu. Nie. Jestem policjantką kolejnej ery. Nie. Będziesz siedział do końca życia. Alicja Nowicka nie żyje od 18 lat. Adamie, już czas przestać żyć przeszłością. Może przestałem. Wszystko jest kłamstwem. 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 Gdzie są twoje priorytety?
Dostałem wiadomość od samego Walkera. Zaznaczył w niej, że w zamian za naszą usługę nie chce żadnych pieniędzy Adama Nowickiego. Zależy mu jednak na czymś innym. Na obrazie, który Adam zaczął malować przed wypadkiem. Myślę, że to zadanie wygląda i nie dam rady. Przez pewien czas biła się ze swoimi myślami. Mogła przecież wrócić do domu i jeszcze raz spróbować wszystko naprawić. Stanąć na nogi, niczym wzorowy obywatel kolejnej ery. Ostatecznie zdecydowała ze sobą skończyć. To jest twoja wina. Co mnie to interesuje? Masz 5 minut, do robić gotowe. Co ja twoja mamusia jest? Ja mam ci tłumaczyć, jak masz to zrobić. Nie zgadzam. Masz to zrobić. Ostatnie słowo. Zrozumiałem. Doszło. Pustej głowy. Mam nadzieję. Nie mam słów do ciebie po prostu. Nie mam słów. Jak to się tylko wyjaśni, to ja cię zwalę. Nie mam słów. Nie interesuje mnie to. Jak to się wracasz tam i to robisz. Nie interesuje mnie to. Wracasz tam i to robisz. Nie mam słów. W tym momencie. Przepraszam za to, co zrobiłem. Woda. Może pomyliłem się wcześniej w obliczeniach? Może stoję nad rozwiązaniem?
Zagubionego naukowca zauważyła dwójka przechodniów. Zaniepokojeni jego niecodziennym zachowaniem, zdecydowali się zejść do niego i odwieźć od ewentualnej próby samobójczej. Widzieliście ją? Kogo? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Wie pan co? Chodźmy może w tamtą stronę. Widzieliście ją? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Widzieliście ją? Gdzie ona jest? Zaraz. Ten mężczyzna kogoś mi przypomniał. Dokładnie tak. Otóż to. Wygląda jak jeden z prototypów Williama Walkera. Adamie, ratuj się. Uważaj na nich, będą próbować zabrać ci to, co najważniejsze. Co tam trzymasz? Nie pozwól mi. Co jest? To hologramy. Co to za zdjęcie? Co to za zdjęcie? Chcę je zobaczyć. Chcę je zobaczyć. Chcę zobaczyć, co jest na zdjęciu. Chcę zobaczyć. Chcesz, żebyśmy ci pomogli? Błądziłem zbyt długo, aby teraz odpuścić i się poddać. Czuję, że jestem blisko. Oczywiście, że ci pomożemy. Wiemy o tobie wszystko. To ty! Błagam was! Pomóżcie mi! Uratujcie moją córkę! Kolizja galaktyk. Grawitacyjny taniec harmonii i dobra. Eksploracja przestrzeni. Rzeczywistość jest metaforą prawdy. Najpierw wymyśliłem grawitację, później światło. Na samym końcu udało mi się skonstruować strukturę, dzięki której mogłem zmienić otaczający mnie świat i odzyskać kogoś, kogo kocham najmocniej. Dziękujemy za zaufanie. Na pewno będzie pan zadowolony.
panie Nowicki. Hologramy, które widzę na co dzień, są tego logiczną konsekwencją. Już się ich nie boję. I pamiętaj, nigdy nie trać z oczu jego pragnień. Dróg wiodących do sukcesu jest wiele. Staraj się dostrzec te najprostsze. Dróg wiodących do sukcesu jest wiele. Staraj się dostrzec te najprostsze. Czego ode mnie chcesz? Czego ode mnie chcesz? Czego ode mnie chcesz? Czego ode mnie chcesz? Czego wy ode mnie chcecie? Zaufaj nam! Zaufaj nam! Zaufaj nam! Swoją percepcję! Zmień swoją... Adelina! Stella! 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 Co ty tu robisz? Stella! Stella! Niczym się już nie martw. Nazywam się Adam Nowicki. Jestem naukowcem kolejnej ery.